Martyna, autorka postu na grupie Kulolupa, zwróciła uwagę na reklamę etui do telefonu. Reklama z Instagrama, dlatego bez linku. Aha, czyli złapałaś po prostu reklamę, tak jakby w locie zrobiłaś screena. No faktycznie jest tutaj dużo racji w tym, co napisałaś, bo jak sobie zobaczymy, gdzie jest nasz paznokieć, tu jest nasz paznokieć, gdzieś tam dalej idzie, tu będzie szła opuszka, tak? No to, kochani, zobaczcie, gdzie jest tips, skąd wychodzi. Tips powinien, no tu zahaczać o paznokieć naturalny, no też. No faktycznie, jest dość spora różnica pomiędzy szerokością tipsa a paznokcia naturalnego, ale wiecie, no do reklamy tylko coś sobie tam dziewczyna przykleiła, żeby było widać, że ma krótkie bardzo swoje naturalne paznokcie. Trudno, no życie, pewnie to są te takie przyklejane i zaraz odklejane tipsy, miejmy nadzieję w sumie. Paulina Jochymek napisała: Nie chce mi się wierzyć, że nagrywają takie cudowności. przynajmniej rękawiczki mają. No dobra, czemu Czemu ona nie przycięła tych forum? Kurczę, zaciekawiłyście mnie. ale chociaż rękawiczki są. Świetny filmik pokazujący, jak nie robić paznokci. Więc zobaczmy, jak nie robić paznokci. To są tutaj paznokcie obgryzane. To nie będzie taka standardowa usługa, bo troszeczkę jednak trzeba się inaczej przygotować, czy tam po prostu inaczej robić te paznokcie. Zobaczymy, bo tutaj też nie byłabym aż taka pochopna w opiniowaniu efektu końcowego tych paznokci, no bo wiecie, no jak są poszarpane skórki, no nie zrobimy, my stylistki nie sprawimy, że skóra zrośnie albo tego typu rzeczy, tak? No ale dobra, niesamowicie duża ilość zostaje zostawiona takiej suchej skóry, tu jest aż cały obrąbek. To wszystko tutaj, te białe, to się da wypiłować. Tylko ja się pytam, gdzie tu jest frezarka? Pilnikiem wieczność by to Zajęło, żeby to pilnikiem bufferem zrobić. frezarka i jedziemy. Jest piękna, gładziutka, wyczyszczona skóra bez takich grubień. I od razu baza. Źle oczyszczona płytka i od razu nakładają bazę. Kolejna cudowność. Mostek. No naprawdę, jak nie robić paznokci? Dlaczego mostek? To powinna każda stylistka wiedzieć, ponieważ nie utwardzają się dobrze produkty żelowe w mostkach, tak? Choćby nie wiem, jak był mocny. On po prostu tak jest ułożone, tak są ułożone lampki, że no nie z każdej strony jest utwardzane. Nie wierzę w to, co teraz zobaczyłam. Czyli robiona jest tak jakby, kiedyś się to tak nazywało, na zaczepkę, czyli na skórę jest wylewany żel na tę opuszkę. Ja tutaj też mam bardzo krótkiego paznokcia, bo mi się złamał w brzydkim miejscu. No i też niby bym musiała na te... Patrzcie, opuszka jest wyżej niż paznokieć. I też niby bym musiała wylać, ale to nie trzeba wylewać żelu. Można dołożyć szablon. Do tych paznokci też, mimo że są dużo bardziej uszkodzone obgryzaniem. Tylko trzeba po prostu mieć wiedzę, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. To są stare metody, które już powinny dawno zemrzeć. Gdzieś ktoś powinien wykopać dziurę, zakopać je tam i żeby już nigdy nie wyłaziły na światło dzienne. A wyłażą. Nie wiedzieć czemu. No jest tutaj praca sondą. Jest to co prawda jakiś sposób, ale wydaje mi się, że cienki pędzelek byłby tu bardziej precyzyjny i na pewno by te fałdy lateralne były tutaj w strefie stresu przede wszystkim zabezpieczone, a przy sondzie no wątpię, że tak będzie. Zwłaszcza przy tak długich paznokciach ta strefa stresu i przy tak krótkiej płytce obgryzionej, ta strefa stresu to no musi być pancerna wręcz. Tam jedna z was napisały, że dlaczego ona nie podcięła szablonów, coś w tym stylu było napisane. No faktycznie, gdyby tylko te boczki naciąć, to na pewno by lepiej weszły te szablony. Dopasowałyby się bardziej do paznokcia, to takie rółki tylko zostały zwinięte, zero podcięcia, no widać na jakim poziomie jest ten stylista paznokci, który robi te paznokcie. Fakt, fajnie, że są te rękawiczki, no ale co z tego, jeżeli paznokcie wyjdą nietrwałe i chyba raczej nieestetyczne. Kiedy patrzę na takie nierówne krawędzie dolne, to mi aż po prostu telepie. Ja bardzo polecam do robienia takiej rekonstrukcji akrylożel. Akryl, to są produkty, które są na tyle gęste, można je wklepać, nie będą się lały, nie będą robiły takich poszarpanych krawędzi dolnych. No, zalecam, naprawdę zalecam. Kolejny dowód na to, że to jest naprawdę szkoła stara sprzed 15 lat, kiedy się tak robiło. Robiło się, znaczy dobra, no, nie robiło się tipsy, no ale zamiast tej szkieletu po prostu był tips, nawalało się różnych rzeczy, błyskotek i wszystko się zalewało transparentnym żelem. Więc potem jak chciałeś to zmienić, to musiałeś znowu wszystko ściągnąć i wszystko powtórzyć na nowo, tak? Przez to, że szablony nie były podcięte,
podcięte, to niestety, patrząc od tej perspektywy, nie szło za bardzo manewrować góra-dół. Więc szablony zostały podcięte, więc szablon szedł do góry. A skoro szablon szedł do góry, no to i paznokcie idą do góry, jak takie wyskocznie narciarskie. Końcówka wyskoczni narciarskiej, tak? Więc okej, Boże. Ten serdeczny to jest poezja po prostu. Co się tam odwaliło? Tego ja nie wiem. Zobaczcie cały palec, jak idzie. Zobaczcie, tak idzie palec. Co się stało z tym paznokciem? Niech mi to ktoś wytłumaczy. No po prostu. Popatrzcie, te to w miarę okej. Ten nie najgorszy. No dobra, trochę trzeba powiedzieć, że okej, że paliczki troszeczkę uciekają w lewo, no ale no to nie pogłębiajmy tego, że te paliczki uciekają do środka dłoni. Tylko tak troszeczkę można właśnie, po to mamy tę stylizację paznokci, żeby to zakryć. No ten serdeczny poezja. Marta Nowakowska, autorka postu na grupie Kulolupa, udostępniła w nim facebookowy post profilu Tunisia Today TV Jakieś znaczki, których nie umiem przeczytać? Officiel. Ten profil polubiło ponad 411 000 osób. W poście zauważymy nietypową ozdobę zębów w postaci tipsów do paznokci. Zobaczymy, czy będę miała taką samą reakcję jak Marta. Wiewiórcze zęby dla bardziej kobiecego wyglądu. Teraz najnowsza moda na nowy rok 2022. Szczęśliwego nowego roku. To może chyba jest żart raczej. Zobaczmy, no. Powiem tak, boli samo patrzenie na to. Jeszcze nawet wersja z cyrkoniami. Ale to chyba nie jest na stałe, nie? To tylko tak, bo jak tu coś zjeść, pogryźć tym? No nie, to chyba tak, no na pewno, tak, tylko to zdjęcie jest przymocowane, albo i nie. Co kto lubi? Sylwia Maliszewska jest autorką postu na Facebooku w grupie Kulolupa, w którym udostępniła krótkie wideo z instagramowego profilu Suzana Sellau Nails. Wideo to pokazuje bardzo nietypowy, kontrowersyjny i przede wszystkim niebezpieczny sposób zaciskania paznokci. Zobaczmy najpierw, co na to nasze widzki w grupie. Uciekłabym od takiej. Serio? Głupi pomysł, który działa, wcale nie jest głupi. Boję się wejść w link, auć, i wcale nie chodzi mi tu o zapalniczkę. Ja to już nie mogę patrzeć na takie rzeczy, bo ja nie wiem, czy to serio, czy fake. Przekonałyście mnie, zobaczymy. Ja zobaczę i wy zobaczycie teraz to na własne oczy. O co chodzi? Co? Zagrzewa paznokieć zapalniczką i dopiero zaciska? To nie jest do końca głupie, bo... Uwaga, absolutnie nie pochwalam tego, ale do końca to nie jest głupie, bo wyciągając taki ciepły z lampy, ledwie co upieczony, tak w cudzysłowie oczywiście, żel, musimy od razu zaciskać, bo wtedy jest elastyczny, plastyczny i jest to możliwe. Kiedy już ostygnie, no to już po ptokach, musztarda po obiedzie nie zaciśniesz. Więc może... Kiedy ten paznokieć był już ostygnięty, a ona chciała dalej go zacisnąć. A wiadomo, wkładając jeszcze raz do lampy, no już nic się nie podzieje, bo już ta polimeryzacja już nastąpiła, tak? Może to nagrzewanie sprawi, że ten tips znów będzie taki elastyczny i da się zacisnąć tak, żeby już się nie rozprężył. Ale ogień, palec, tak blisko łożyska, oparzenie łożyska. Nie róbcie tak. Lepiej po prostu pilnować sekund w lampie. 5 sekund, 10 sekund czy 15, zależy od twojego żelu. Wyciągasz i od razu zaciskasz, a nie jakimiś zapalniczkami się bawisz. Autorką jednego z postów w grupie Kulolupa jest Justyna Szczepańska, która wstawiła wideo z profilu Nails by Steps na Instagramie. Krótkie wideo przedstawia długą stylizację paznokci wraz z eleganckim zdobieniem w postaci Frencha. Post ten wyświetlono ponad 150 000 razy. Jednak nie samo zdobienie, a budowa stylizacji stała się głównym powodem dyskusji w grupie. Oh no, takie piękne zdobienie, ale paznokcie prawie całkiem płaskie. No to sprawdźmy. No, od góry nie widać, czy są płaskie, czy nie. Już wiem, o co chodziło autorce postu. Naprawdę teraz patrząc z boku, zwłaszcza na tego kciuka tutaj, to wygląda to tak, jakby tu był po prostu tylko naklejony tips, bo tu nie ma żadnego apeksu, jest płaściotto. Tu mamy paznokieć naturalny. No gdzieś będzie taki, no i ta grubość, która tutaj jest, to jest tak jakby tylko przyklejony tips, więc to jest jakaś metoda, to jest jakiś styl pracy, a że są płaskie, to jednym się to podoba, innym się to nie podoba. Grunt, że się to w miarę trzyma, bo to testowałam, bo tips jest elastyczny, plastikowy,
po uderzeniu bardziej się wygina niż łamie. Jeśli jednak się pomyliłam i to wcale nie jest naklejany tips, a budowa na przykład na szablonie albo na takim tipsie z kieszonką, no to niestety faktycznie są zdecydowanie za płaskie i raczej nie wytrzymają nawet tygodnia.